Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacją charytatywną Correspons. So, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to have you here, to welcome you here to the City Hall of Krakow. We're going to sign the official agreement between the municipality of Krakow and CORE in just a few moments. Są z nami prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski. So, the mayor of Krakow, Professor Jacek Majchrowski, is with us. Sean Penn, współzałożyciel i prezes zarządu Correspons. Sean Penn, co-founder of Correspons. Oraz zastępca prezydenta miasta Krakowa, pan Andrzej Kulik. And Vice Deputy Mayor of the City of Krakow, Mr. Andrzej Kulik. Panie prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, byliśmy wszyscy przekonani o tym, że po doświadczeniach II wojny światowej nie przyjdzie nam się już w Europie spotkać z tego typu działaniami i tego typu kataklizmem. Niestety stało się inaczej. Jesteśmy wszyscy zmuszeni do tego, aby zadbać o naszych przyjaciół z Ukrainy i to zadbać zarówno w Krakowie, jak i tam na miejscu Ukrainy. Staramy się jako miasto, aby zapewnić należytą pomoc tym wszystkim ludziom we wszystkich sprawach. Proszę Państwa, z jednej strony mamy takie doświadczenie pełnego zła, które funkcjonuje, ale ponieważ na świecie jest zawsze jakaś równowaga, mamy też do czynienia z dobrem, które tutaj ma miejsce. Chciałem przy okazji bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim mieszkańcom Krakowa, którzy przyczynili się do pomocy uchodźcom. Ta pomoc, jak Państwo sami doskonale wiecie, była wielka. No ale tak się dzieje, że zawsze tej pomocy jest mało. Dlatego chciałem też podziękować fundacji CORE, pan Sean Penn jest jej szefem, założycielem, która zwróciła się do nas z propozycją pomocy w tej sprawie, za co naprawdę bardzo dziękuję. So, ladies and gentlemen, after the horrors of the Second World War, we all thought that this was over. This wasn't going to happen again. We would not see and experience such terrible horrors again. However, the reality is different, and right now we are faced with a situation when we definitely have to help our Ukrainian friends. That's what the City of Krakow, the municipality of Krakow is doing. We try to offer any help we can to the Ukrainians arriving here in the city, to the refugees, but also to Ukrainians who have stayed in their country. That is what the municipality is trying to do, and we're trying to help as much as we can. So in the past couple of weeks we've been experiencing a lot of evil, but as we all know very well, there's a lot of good things happening in the world as well, and we've seen this sort of delicate balance here in Krakow as well. Let me take this opportunity to thank the citizens of Krakow, the people of Krakow, who have been helping the refugees immensely over the past couple of weeks. Let me also use this opportunity to thank CORE and Mr. Sean Penn for offering help. There's never enough, we always need more help, so we're very, very grateful for your proposition. Bardzo dziękuję i teraz głos zabierze prezes Fundacji Correspons, Sean Penn. What we've seen, good afternoon, dzień dobry, is it close? I'll start to learn on this. What we've seen in any country in the world is that crises on this scale take more than government, and it needs citizen participation. CORE's history, and it has been and will continue to be that while our initial teams are populated by many expats, we will soon be a Polish led and staffed organization, and we intend to stay the course.
This is one of the great heartbreaking moments in most of our lifetimes for the world at large, and it is a crisis for the world at large. And so I've got a few things I want to make sure that I hit, so I won't leave it to my own waning retention. So we, with the private and public sectors as well as civil society, as I'm saying, I think we all have to step up, of course, committed to providing support with material and organizational to help absorb the current flow of refugees and refugees to come. The Polish people are to be highly commended. The Polish families that support our hosting refugees from Ukraine are extremely important to highlight. The Polish government has been very progressive in its policies to support host families, and we must help them sustain this as long as it's needed by supporting the systems existing through local government, increasing access and efficiency of the support of refugees from Ukraine and the Polish people, helping them. It's critical that we don't know how long this war will last. CORE will be working with Mayor Microwski in his office, provide financial support for volunteer human resource efforts at warehouses, train stations, and other response efforts, provide personnel, technical expertise to coordinate volunteers, provide support to informal refugee centers in Krakow, and provide quick, agile support for anything else, materials, goods, services that is needed to meet the needs of the Ukrainian refugees and the Polish communities hosting them. Szanowni Państwo, widzimy w tym momencie kryzys, jesteśmy w sytuacji kryzysu, z jakim trudno sobie naprawdę poradzić, trudno go sobie wyobrazić. Kryzys, z którym żaden rząd nie jest w stanie sobie poradzić sam. Takie sytuacje widzieliśmy już wcześniej w naszej działalności. Dlatego zawsze budujemy naszą sieć w oparciu zarówno o swoich ekspertów, których tutaj już mamy, ale również, są to amerykańscy eksperci, ale również staramy się rozwijać naszą sieć współpracowników. Wkrótce już, mam nadzieję, będziemy organizacją de facto polską, która będzie działała w oparciu o polskich pracowników. W tym momencie mam do czynienia z naprawdę łamiącymi serce sytuacjami. Jest to sytuacja ogromnego kryzysu dla całego świata. Z tą sytuacją musimy się zmierzyć. Jestem przekonany, że w tej sytuacji sektory publiczne i prywatne muszą ze sobą działać, muszą ze sobą współpracować, a my jako organizacja CORE będziemy ich w tych wysiłkach wspierać, zapewniając zarówno organizacyjne, jak i materialne wsparcie zarówno teraz, jak i w przyszłości, kiedy można spodziewać się nowych fal uchodźców. Podkreślić należy, to chciałbym mocno wyrazić, że polskim rodzinom, Polakom należą się ogromne słowa podziękowania, szczególnie tym, którzy przyjmują rodziny ukraińskie do siebie. Należy też podkreślić rolę rządu polskiego, który działa bardzo progresywnie, bardzo otwarcie. My te działania wspierać będziemy, programy, które się pojawiają, wspierać będziemy również, współpracując również z samorządami lokalnymi, co jest dla nas niezmiernie ważne. Współpracować chcemy oczywiście długofalowo współpracować będziemy z panem prezydentem Majchrowskim oraz z podległymi mu służbami w przeróżny sposób, wspierając przede wszystkim wolontariuszy pracujących zarówno na stacji kolejowej, jak i w różnych miejscach schronienia dla uchodźców, które już w tej chwili w Krakowie powstały, ale nie tylko, wspierać będziemy różnych pracowników działających w tych miejscach. Nasze wsparcie będzie miało charakter wsparcia personalowego, ale również będziemy oferowali naszą wiedzę, naszą ekspertyzę, którą budowaliśmy przez lata działalności. Będziemy starać się również współpracować z nieformalnymi centrami dla uchodźców, które wiemy w Krakowie powstają. Mam nadzieję, że będziemy działać szybko i wydajnie, tak żeby odpowiadać na wszelkie potrzeby uchodźców ukraińskich i oferujących im wsparcie rodzinom, które tutaj w Krakowie to właśnie robią. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu pana prezydenta Andrzeja Kujda. Widzę głęboki zawód w Państwa oczach, więc postaram się maksymalnie krótko powiedzieć. Szanowni Państwo, jesteśmy po pierwszym miesiącu tego kryzysu. Myślę, że to najważniejsze zadanie, jakim było nakarmić i dać dach nad głową, jest za nami. Dzisiaj stoją przed nami ogromne zadania mające na celu zasymilowanie przybyłych do nas mieszkańców z mieszkańcami tutaj mieszkającymi od lat. To ogromne zadanie i bez
wsparcia wolontariuszy i to wolontariuszy, którzy działają w sposób przemyślany, systemowy. Tego się nie uda zrobić. Towarzyszą nam oni od samego początku, od pierwszych dni, nawet pierwszych godzin konfliktu. Bardzo jesteśmy wdzięczni Fundacji KOR, która przynosi ze sobą know-how, bo to jest niezwykle ważne w współpracy. Ta współpraca będzie współpracą codzienną, polegającą na podawaniu ręki, na podpowiedzi, na wspieraniu także w sytuacji codziennych, drobnych problemów, czy też głębszych kryzysów. Stąd niezwykle jesteśmy wdzięczni za to, że jest to pierwsza z różnych fundacji, która wyciągnęła do nas, jako do miasta, ale także do mieszkańców swoją rękę, za co bardzo dziękuję. So, ladies and gentlemen, just very quickly, a couple of words from me. So, we've seen the first month of this crisis already, with the focus on sheltering and feeding refugees. That was our main task. That's what we tried to do over the first month. Now the focus is going to shift. We're going to focus on other things, and the most important task ahead of us is the assimilation. We're going to try and assimilate the arriving refugees with the people who have already been living in Krakow for a number of years, and that, of course, is a great challenge that we will have to face. Nothing would be possible without the volunteers. We have seen them, they've been present, they've been very active from the very first day, even the very first hours of the conflict. So that's been very, very helpful, and we are now glad to see that more help is coming with CORE and their activities. So this is going to be a lot of work, but we're definitely going to see day-to-day cooperation. We're looking forward to the exchange of experiences, to the sharing of expertise on the part of CORE. So we're very glad to see such a large organization coming to Krakow and offering help. We're very grateful. Bardzo dziękuję. Ja już teraz poproszę pana prezydenta i pana prezesa o podpisanie dokumentów. So thank you very much. I think we're ready to sign the documents now. Szanowni Państwo, teraz będziemy czekać na Państwa pytania. Ja tylko gwoli porządku poproszę Państwa, że tutaj z mojej lewej strony koledzy mają mikrofon, więc proszę podchodzić i zadawać pytania. Mikrofonu będzie nam łatwiej, bo jest nas bardzo dużo i też chciałam Państwa uprzedzić, że niestety po konferencji nie będzie już możliwości zadawania pytań indywidualnych. So we're ready to take your questions now. We have a microphone ready here, so you can come in. We know that you spend some time in Ukraine. What is your most significant memory? Wiem, że Pan spędził, proszę sekundeczkę, mam. Wiem, że Pan spędził jakiś czas w Ukrainie. Jakie są Pana wspomnienia z tego okresu? As Polish citizens would know more intimately than I, like themselves, the Ukrainians are extraordinarily resilient, and now, based on circumstances, rising to historic levels of courage. I think that President Zelenski, as an individual and as a representative of all those courageous people and people who believe in freedom of dreaming,
that man, that person on the planet today who has most significantly risen to the kind of challenging occasion that we see rarely pass by human experience. I find the people and their president so entirely moving. And this current situation is, of course, an incredible heartbreak there and for the world. We know, any thinking person knows that the ramifications of this horrifying invasion go far beyond Ukraine and will come to all of our doorsteps, whether we be in Europe, in the United States, or sub-Saharan Africa. This is a game-changing moment for mankind. And so we are very motivated. And if there's any kind of solidarity that we can start by offering them, it's in the inspiration of unification that they are. And that it's time that, whether within each of our countries or broadly, as we hold hands with other countries, that these petty divisions get locked away because something more important has come to face us. So that's part of why we are here, is because we want to be part of whatever best efforts can be made. And again, I want to reiterate that because we, as CORE, intend to quickly transition into, we do leadership building. We're looking for young, talented people of will to come on board with us. They can do that through CORE Response. We don't need to tread here as long as there are Polish volunteers and staff working with us. We need to learn from them and from our Ukrainian counterparts, and we hope to have some Ukrainian staff as well leading us and developing what each time around is a brand new organization, because every dynamic is different around the world. So going back to your original question, that was my takeaway from my time in Ukraine. Mr. Penn, may I? I have a question. You've worked yourself personally on Haiti for many, many months. Are you planning to work also personally here in Poland or in Ukraine? And are there any time frames of the engagement here in Poland? Well, I've learned pretty quick that how quickly a good structure transitions me into being less value-added hands-on. This one is going to go on for some time, and I think my answer to the question is going to be the same answer that anybody with CORE and all people of goodwill would have, which is, I'm going to do everything I can do. And whether that is me being here, or coming back many times, or just coming back to shake the hands of the people who are doing the work, yes, they can, count on me as I count on them. So if there's a break, I have another question. Can you be more specific? What kind of skills, perspective are you bringing in, and what kind of funds are you bringing into this project? Yeah, that's a very good question. The appetite for funds, we know is now. We don't know because so much of this is related to what's popular in the media and what stories remain popular, and that involved parties don't find ways to create distractions for the media. So we're gonna keep our focus very clear, and that focus, I think that the fair way to answer you is that we are looking under every rock. If you look in our history, you'll find that we found some rocks to find treasure under. We're looking under every rock. We're going to everybody, and we're hoping to do our job well in communicating the work that CORE does, and the work that CORE does in support of and in partnership with, in this case, in this municipality in Krakow, and with the mayor's office. So, if we do our job right, then you'll find that there'll be tremendous support.
Pani redaktor Agnieszka Molenda, wiem, że chciała zadać pytanie. Tak jest. Pytanie do prezesa fundacji, pana Seana Penna. Chcielibyśmy poznać szczegóły tego porozumienia zawartego dzisiaj pomiędzy fundacją a miastem Kraków. Czy to też dotyczy wsparcia finansowego, jeżeli tak, to na jakim pułapie? So, that's a question to Mr. Penn. We're eager to know more about the agreement that's been just signed, perhaps also about the financial part to it. What exactly are the commitments on the part of CORE? Yeah, I think what I will do, just because we do want clear information, and I'm not the best purveyor of that in this situation. Anne, would you come in and speak to that quickly? This is Anne Lee, who's the CEO of CORE. Pani Ann Lee, Chief Executive Officer organizacji, odpowie lepiej na te pytania niż pan Penn w słowach samego zainteresowanego. So we have been actively fundraising since the start of the invasion. We've been able to raise about $1.5 million thanks to small donations from the American public. We need to increase that by 100, by 200, to be able to provide the support that we think is going to be needed in this country, in Romania, where we also have a team, and to continue the support that we offer. For us, again, we've done this in other places. Our good work will be a testament to what we can do together with the city, with the people of Krakow and the Polish people, and we are very confident that we can do great things and incredible things as we have, thanks to this partnership. Czyli tak krótko, Państwo zaraz na początku konfliktu zaczęli działać i zbierać fundusze wśród amerykańskiej publiczności, wśród Amerykanów. Ogólnie do tej pory udało się zebrać $1,5 miliarda wśród właśnie Amerykanów. To są takie małe donacje, małe sumy, które razem uzbierały się na tę dużą. Jednak już Państwo widzą, że będzie potrzebne 100 czy nawet 200 milionów dolarów więcej, czy jakakolwiek suma tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na te potrzeby, jakie się tutaj pojawiają. Pojawiają się i w Polsce, ale również w Rumunii, gdzie również obecny jest KO. Jeżeli chodzi o to, co do tej pory organizacja robiła, to można przyjrzeć się osiągnięciom, jakie do tej pory były, działali w różnych miejscach i jak myślą, to właśnie jest dowód na to, że i tutaj w Krakowie będą w stanie działać dobrze i wydajnie i osiągać takie sukcesy, jak to do tej pory miało miejsce. Pan redaktor Bartosz Mokrzycki, bardzo prosimy. Dzień dobry, Bartosz Mokrzycki, Polsat News z tej strony. Ja mam pytanie do pana Seana Penna, a dotyczy ono relacji pana z prezydentem Zełenskim. Czy macie państwo teraz w trakcie konfliktu ze sobą kontakt? Czy udziela mu pan jakiegoś wsparcia? Czy po prostu ze sobą rozmawiacie teraz? So the question is about Mr. Penn, your relationship with Mr. Zelenski, President Zelenski. You've been in touch. Are you still in touch? Do you communicate regularly? What's the situation like? I think the only thing that I should speak about in this context at this moment is that my relationship to President Zelensky is that I sit in a truly inspired awe of him. And you know, I'm working on a documentary that will tell more of that aspect of the story. But right now, trying to just focus on what's between this leather-bound book here. Więc jeżeli chodzi o to pytanie, to tutaj w obecnej sytuacji, w tym kontekście, w jakim w tej chwili jesteśmy, to jedyne, co chciałbym powiedzieć, bardzo mocno podkreślić, to, że jestem naprawdę zainspirowany postacią prezydenta Zelenskiego. Jestem ogromny podziw mam dla jego osoby. Jest naprawdę fascynującym człowiekiem. Osobno, poza naszymi wysiłkami tutaj na rzecz pomocy uchodźcom, pracuję nad filmem dokumentalnym, który stworzę i na pewno będzie on więcej mówił o tej sytuacji, czy o samym prezydencie, ale teraz musimy skupić się na czym innym, teraz musimy się skupić na naszej pracy, na umowie, którą podpisaliśmy. Well, thank God so many people in Poland actually can imagine it. They can imagine it because they're showing such empathy and compassion.
And I think that, that I was able to bear witness in that was a privilege. And it's a privilege that, and for those who can, and I think without having borne direct witness, I count on imaginations being able to house that. And in that, I think, it's always worth echo chambering this idea that with time, we're always willing to get frustrated, and we can't. And currently, right now, most immediately, for those in Poland who are not long-term going to exercise that imagination that gives that empathy, for those who can, keep reminding others, because as the weeks and the months go on and refugees continue to come in from Ukraine, they're going to continue to need support. And a lot of times very scared people move in the other direction, and there's no country in the world, mine or yours, where a certain xenophobia doesn't start to play into it. And I think that it's really important to preempt that, to keep that discussion going and remember what our hearts feel right now. To ja szybko tutaj nawiążę tylko do pytania. Pytanie odnosiło się do doświadczeń osobistych pana Pena, który był na Ukrainie i stamtąd się wydostał na początku konfliktu. Pan tutaj podkreślał, że trudno sobie tę sytuację wyobrazić. Pan odpowiada, że właśnie całe szczęście, że są tacy, którzy tę sytuację sobie wyobrażają, że w Polsce takie osoby są, które mają wystarczająco wyobraźni, wystarczająco empatii, wystarczająco współczucia, aby w takiej sytuacji się postawić i tę sytuację dobrze zrozumieć. Pan sam osobiście był świadkiem tego, co działo się na Ukrainie i uznaje to za duży przywilej, za duży plus, za niesamowite wydarzenie, w którym miał przywilej uczestniczyć, ale to dało mu również do myślenia, sprawiło, że liczy na empatię i na wyobraźnię wielu osób tutaj w Polsce i nie tylko. To ważne, żeby o tym pamiętać i nie przestawać o tym pamiętać, ponieważ czas będzie mijał, będą mijały dni, tygodnie, miesiące i o tej empatii, o tym współczuciu będziemy musieli pamiętać. Ci, którzy ją mają, którzy tę empatię mają, to współczucie mają, będą również musieli przypominać o tym innym, ponieważ niewątpliwie tutaj w Polsce, jak i w każdym innym kraju na świecie, z czasem pojawią się ci, którzy może z lęku będą szli w innym kierunku, będą od tej empatii czy od tego współczucia odchodzili. Może pojawić się ksenofobia, tak jak pojawiłaby się również w innych miejscach na świecie. Ważne jest, aby pamiętać o tym, co nasze serca w tej chwili odczuwają i kontynuować tę dyskusję, kontynuować to wsparcie. Na takie pytanie prywatne. Czy pamiętasz, jak mieszkałeś w Venice w latach 90. koło Washington Boulevard? Tam zresztą moja rodzina mieszkała i mówiła, że byłem strasznie dobrabiaką. A teraz jest taka przemiana i to jest fajne. I dlatego chciałem, czy pamiętasz ten czas? So the question is about your a very private question, I'm afraid. You lived in Venice, right? Next to Washington Boulevard, and the family of the gentleman here lived nearby, and remembered you as a bit of a bad boy, to be honest. And now we've seen this wonderful change in yourself. So, any comments on that? Yes, I do have a comment on that, because this is, as we know, with this very important situation versus the reporting of that sort of story. We always have to be a little skeptical, because I never lived at Washington Boulevard, so they must have been talking about Nearby. Well, anyway. Trzeba zawsze pamiętać, trzeba być sceptycznym, trzeba zawsze być uważnym, jeżeli chodzi o tego typu komentarze, ponieważ pan nigdy nie mieszkał tam na Washington Boulevard, ani chyba nigdzie w okolicy. Szanowni Państwo, rozumiem, że wyczerpaliśmy już pytania. Tak, prosimy. One more question, please. You said in one of the interviews that because of being American and because we have to invest everything, we have to support Ukraine and support President Zelenski. So this is not only about compassion, this is also about values, clearly about values. Could you be more specific? What did you mean by saying that this is a part of being American, that you have to help here? Well,
when I say American, I'm talking about an aspiration and the experiment that any country's system is, because none of us have figured it out yet, right? But I'm very deeply invested in the American aspiration. It's never served everybody. Today, I think, is a genuine tipping point. I feel that as Americans, really specifically to this moment, it's been building, but we're now, in my view, on the end, falling from a cliff, and on that cliff is the American flag, and we are plummeting, and we are about to lose sight of that flag. We won't be able to see it anymore if we don't help Ukraine with everything we've got. Więc pytanie tutaj było o wartości. Pan Sean Penn w jednym z wcześniejszych wywiadów wspomniał o tym, że jako Amerykanie jesteśmy wręcz zobowiązani do udzielania pomocy Ukrainie. Więc pytanie, jak konkretnie można by tę myśl rozwinąć, jakie konkretne wartości stoją za tym? Więc pan Sean Penn podkreśla, że dla niego bycie Amerykaninem, cała Ameryka to pewien rodzaj inspiracji, aspirowania do czegoś, do czegoś większego. Jak wiemy, każdy system polityczny jest de facto jakiegoś rodzaju eksperymentem, nigdy jeszcze nie wymyślił żadnego perfekcyjnego systemu, ale na pewno jesteśmy tutaj blisko i na pewno aspirujemy do wielkości jako Amerykanie, podkreśla pan Sean Penn. Wydaje się, że w tej sytuacji, w tej chwili, w której jesteśmy, na pewno jesteśmy w momencie punktu zwrotnego. Do tej pory zmiany narastały, kumulowały się i w tym momencie do tego punktu zwrotnego, wydaje się, dotarliśmy. Wydaje się, obrazowo mówiąc, że flaga amerykańska w tej chwili powiewa jakoby na krawędzi klifu. Jeżeli nie pomożemy Ukraińcom, jeżeli nie postawimy na te wartości, nie postawimy na to współczucie, to niedługo ta flaga gdzieś zniknie nam z pola widzenia i stracimy te amerykańskie wartości, które nam przyświecały. I'd like to just add one thing to that, because here we are at City Hall with the mayor and the deputy mayor, and when we were talking briefly earlier with my team, you know, one of the significant things internationally, because I am talking about all of the obvious things when I answered your question. I am talking about weaponry and aviation assets. But just as importantly, on practical terms, to help Ukraine is to help those who are helping Ukraine. And so when you have mayors around this country, all of whom are having to take on something that no mayors are resourced for, then you need international support for mayors that are doing the job. So that's another way in which, you know, Americans and others need to look to support Ukraine. Tutaj, jak pan pozwoli, jeszcze szybko tylko dodam coś do tego, co zostało powiedziane, ponieważ jesteśmy w Urzędzie Miasta, jesteśmy w tym budynku, jesteśmy z prezydentem miasta Krakowa, jesteśmy z jego zastępcą. Wcześniej już rozmawialiśmy z panami i podkreślałem tutaj, jak ważny ten problem, jak ważny cały kryzys jest międzynarodowy, jak ważne jest międzynarodowe wsparcie dla odpowiedzi polskiej na tę sytuację. Dużo z tego, co powiedziałem, może jest w pewien sposób oczywiste. Oczywiście potrzebne jest wsparcie militarne, w pewien sposób potrzebna jest broń, ale również to, co należy bardzo podkreślić, to co podkreślić bym chciał, to to, że pomagać Ukrainie w chwili obecnej, to pomagać tym, którzy Ukrainie już pomagają. I takie osoby mamy tutaj ze sobą w Polsce. Są tacy burmistrzowie miast, prezydenci miast, którzy tę pracę już wykonują, mimo że nie posiadają wystarczających środków, aby właśnie tę pracę realizować. Nasza pomoc, nasze wsparcie dla tych, którzy już pomagają, jest niezmiernie ważne i to jest właśnie część tej amerykańskiej odpowiedzi na ten kryzys. To było już ostatnie pytanie. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Dziękuję. Thank you very much.